Przepraszam, słucham, co? Chyba zrobili lekkie upsi, bo już pokazali, jakie książki pokażą. Dobra, dobra, stream skończony. Dziękuję bardzo, bardzo za przybycie. Do widzenia. Oj, 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 oj. Reklama, wbudowana reklama, świetnie. Drony. To jest reklama na dziś. Okej, działa. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobrze, włączmy pełne okno, bo interesuje mnie jedna ważna rzecz. Czy mamy jakieś reklamy wbudowane? Nie, ale mieliśmy reklamy Johna. Mógłby, Stusia. Dobra, stawmy to. Tak, bla, 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 bla. Widzieliśmy już książki, nie wiem, nie wiem, czy jesteś, kto był od początku, a kto nie, ale widzieliśmy już książki, jakie pokażą. Więc szczerze, jakby... Nie wiem, co my tu robimy. Szczerze, możemy sobie stąd iść. Dam sobie bliżej mikrofon. O, widać go w kadrze, idealnie. Jak tam, po prostu... O, idealnie. Prawie jakbym był zawodowcem jeszcze. A nie, chyba nie mogę. Stygmatyzują. Nie wiem, czy to jest ważne, co mówią, ale mam dla was ważniejsze... O, stop, pokazuję coś. O, dokładnie, model. Po co tutaj przybyliśmy? Tylko po to. Pokażę jeden model. Gofrocker... O! Gofrocker 2? No, dokładnie. O, szczerze, dobrze w końcu jakby z książki dostali model, który nie jest Imperium. Bardzo fajny. Spoko ork. I znaczy w rozsądnej cenie, no w takiej typowej bohaterskiej... A próbuję orka. Bigu ominęło cię moje chwilowe za bardzo spięcie koszuli. Spoko, czyli zgaduję, że będzie kolejna część. Nie chcę nic mówić, ale jest dokładnie taki sam poziom jak Gofrocker. Fajną siekierę, fajny młotek ma. Ktoś czytał Brutalny Cunning? Czy on wie, czy ktoś wiemy, z czego on strzela? Dzisiejszy stream sponsorowany jest przez Monster Energy Drink Ultra Rose, jakby co. Like a Power Fist? A, w sensie, że uderza jak Power Fist. Potrzebujemy ogólnie ksenoksiążek, moim zdaniem. Szczerze nie potrzebujemy już nekrońskich. Nekrońskich mamy w miarę sporo. Myślę, że wotańskich w tym momencie potrzebujemy. Mam nadzieję, że panowie są wystarczająco równogłośni ze mną, trochę ich ścisza. Chciałbym, żeby byli słyszalni, ale żebym ja też był słyszalny bardziej. Spoko. I znowu, szczerze, możemy sobie stąd iść. Tak jak mówiłem, książki wszystkie widzieliśmy. Tak, Mike Brooks zawsze mnie zadziwia, jak on wygląda. O, te książki. O. Dobra, czy nie wszystkie książki pokazali. Na Big Taka. O, zdrukali się jeszcze będzie bił, bardzo fajnie. A, czyli taki socjalistyczny ork. Czasami nie liczy się kramping, który robimy po drodze, tylko boysi, których poznaliśmy. Nie, czasami nie liczy się kramping, tylko boysów, których poznaliśmy po drodze. Bardzo przepraszam za popsucie tego dowcipu. One of the reasons why I enjoy writing orcs is because it just comes so easily. I think because I've played them for so long and I've read so many background books, I used to read the second edition. Sorry, że ten jakby stream nie będzie taki bardzo komentujący z mojej strony, bo ja też chcę posłuchać, co ci panowie mają i panie, bo tam jedna pani przynajmniej będzie z jedną panią wywiad. Do powiedzenia. I poświęć się z tego, jak wyglądają. Bardzo rockstarowy wygląd, jakby nie spodziewałem się, że autor science fiction wygląda w ten sposób. It's absolutely fantastic to see the new miniature and to actually have a canon playable off-tack
on the table. O, będzie miał osobne after zasady, I've to been też using spoko. my own versions for so many years. It's sort of the thing that you almost dream about if you're becoming a Black Library author is that one of your creations might make it to be a model. So it's absolutely Coś tam się dzieje fantastic to see. za ścianą. Tak, Black Hawk. Szczerze, trochę dziwne, że nie zmienili ten. Wydali specjalną okładkę, dlatego Brutal Uncanning, ale nie zmienili podpisu. Bo oni często lubią robić, jak książka jest z serii, to lubią robić podpis odpowiedni, czyli ten ufak, nie, bo z kolei ten Astra Militarum Novel, ten, nie są serią, więc tak. So this is a story all about two of the big Xenos factions in Warhammer 40,000 sort of going head to head. So you've got the orcs who are on one side very brutal. No, dokładnie, to co mówiłem. Potrzebuję więcej Xeno, potrzebuję więcej drukarii. Fikcji. And then they basically up against the Drukhari, which are almost their mirror opposite, right? So these are kind of subtle and underhanded and fast. And the story itself, a big chunk of it, is set in the Dark City itself, in Camorra. And we've seen Camorra a little bit in some stories before, but we've never seen it through the perspective of an orc. Cool, może być fajnie, może być naprawdę bardzo fajnie. Wolę interakcję orkowie-gwardia z perspektywy orków, ale interakcja orkowie-Drukhari w mieście będzie bardzo fajna. Zgadzam się, Iwania. Monsters who are kind of unleashed into it, and I think it's going to be an interesting ride. Z drugiej strony jakby nie wyobrażam sobie, jak długa to może być książka w mieście. Jak dużo wow przyniósł do tego miasta. Skąd się wziął w tym mieście? It's just orc, right? So like, I mean, every orc warboss is kind of heads that direction, right? They all turn into these huge, great green monsters. No, Felixa już nie dostaniemy. Znaczy nie dostaniemy go Treka i Felixa, dostaniemy tylko go Treka. I jaka była ostatnia? Wiesz co? Chyba mieliśmy ostatnio jakąś książkę, tylko nie pamiętam, co było ostatnie. Coś głupiego. Bo on z Gutslayera zszedł na coś takiego dziwacznego. Gul na pewno nie. Nawet wiem, chyba nawet kojarzę, jaka treść była. Może Iwanie. In fiction, kind of bumping into each other head to head. Obviously, battles like that happen all the time on the battlefield of Warhammer 40,000. But like, what is the story behind that has never really been explored. So it should be an interesting read. Yeah, and you can really see Mike's passion shining through in that. Myślę, że kamera duża bardzo mocno dźwięk rejestruje. Yeah, exactly. So speaking about the second novel from Mike, we have got. Aha, mamy ją tu. This is the Jest straszna. edition. Here we go. I'll pop this here. The special edition of Brutal Nie podoba mi się, bardzo mi się nie podoba. which is another Mike Brooks novel. So, Eddie, I mean, this looks absolutely Właśnie, czy orientujecie się, jaka jest właśnie ogólny flaw aktualnie Gotreka? Ludzie pytając o kolejne książki z Gotreka i Felixa? Dawać swoje optyki. O, nie, właśnie niekoniecznie. Natomiast Sigmara raczej nie pojawi się. Właśnie może się pojawi jako jakiś taki specjalny charakter, ale nie, myślę, że nie. Iwanie są spoko. Jakby z opinii dobrych ludzi słyszałem, że są dobre. Amazing. Excited. Might have to pick that up. Time for another reveal? Let's do it. Let's do it. Model? Hi, I'm Black Library author Czyli Jade nie. Reid, and I'm here to reveal my new novel, Morvenn Vahl, Spear of Faith. Blood Raid. Nie kojarzę nic o nich chyba. Adeptus Sororitas. My O new tak. book, Morvenn Vahl, Spear of Faith, Morvenn Vahl. follows Morvenn Vahl, who's High Lord of Terra and Abbess Sanctorum of the Adeptus Sororitas at the point that we meet her. She's a political appointee to the Spoko, job, też może być fajna. and she doesn't have a great deal of faith in herself when we start the novel, but all of that comes to a head when Ophelia 7, which is the planet of the Adeptus Sororitas, comes under attack, and that's a shadowy figure called the Death of Saints, who's come to attack the planet. So Morvenn's placed in a position where she's caught between her political obligations and her duty to her sisters. And the book's about the choices that she makes in defense of that world and the sacrifices she has to make to hold it.
Writing about a High Lord of Terra is obviously a huge obligation because they're such a big part of the setting and they come with so much baggage attached to them. We haven't seen Morvenn very much. She's appeared in a few codexes and obviously this is her first No właśnie, appearance ona chyba in, się dosłownie a pojawia Warhammer tylko w novel. kodeksach. It was a balance of trying to meet those expectations about what's already been Spoko. established about the character and allowing her to No trochę wkurzałem też, że pojawiają się postacie, które nie mają żadnego backgroundu. Jakby odnoszę wrażenie, wiem, jestem nowy w hobby, że where she's appeared has she been the focus of any miracles, and she's been appointed by the High Lords of Terra as someone who they think will be inexperienced, someone who they think will be malleable. And spoko. we know very rapidly that that's not the case. She's somebody who takes on the mantle, she makes Mam it nadzieję, że to her się own. dzieje wcześniej And w for takim razie. inspiration, obviously I looked at a lot of religious women from history, a lot of warrior women from history, so looking at Coś chciałem Ellen powiedzieć, że jakby Aquitaine, dawniej, Julian of Norwich, another famous mystic who's, no właśnie, whose właśnie religion pomijając was very Lorda much the Solara, focus dawniej of jakby her odnoszę life. wrażenie, So it was że postacie nice to pojawiały have się the z chance już to really rozbudowanym develop backgroundem, że jak character, pojawił się shine Yarik, why she is the to way on był that she is. bohaterem II wojny Armagedon, This jakby sort of w tym momencie shining się pojawił. beacon of faith, leading an army of warrior saints who's not in herself a focus of miracles. It was a big No właśnie, on był difference in zawsze z nami, writing, jakby zawsze z nami i czemu o nich nie strzela się wanie? Widocznie nie słuchasz imperialnej propagandy wystarczająco mocno. Odnoszę wrażenie, że Gazgul, jakby jego ogólny fluff jakby był już, by się pojawił, jakby jest model, jest fluff, to też takie wrażenie oczywiście, może błędne. Co jeszcze jest takim istotnym charakterem? No Kalgar może niekoniecznie na przykład. Muszę poczytać, kiedy się pojawił Yarik, jak wyglądał opis Yarika, gdy się pojawił. Też z drugiej strony, Yarik chyba nie jest bohaterem żadnej książki fabularnej. Ale Yarik jest mocno opisany w kodeksie z kolei. Morvenn, someone who's really been thrust into this position, someone who never expected to be the anointed leader of the Adeptus Sororitas, but she's someone that's kind of got to make good and just doing her best for the God Emperor and for her sisters and for the Imperium as best she can. Doubt is one of the big themes of Morvenn Vahl, Spear of Faith, but it's not doubt in the God Emperor. Her faith is never tried. Her doubt hinges around whether she's worthy of this. Opanowany Danielu, bardzo dziękuję, dzień dobry, pozdrawiam. To jest fakt. To jest fakt, że on został troszkę rozwinięty w Lewiatanie. To się zgodzę. Znaczy dużo. Nie czytałem niestety. Tu się zgodzę. I tak samo ona też na pewno była opisana w kodeksie, ale myślę, że nieadekwatnie. No dobrze, jest głównym bohaterem, ale wierzę. Tu się zgodzę. Że do niego fluff już mamy. Is between Morvenn and the Death of Saints. To jest czwarta, that I enjoyed most chyba. writing about the book, although I enjoyed it all, is drilling into why exactly he is the way he is. Nie, spokojnie jakby, ale i znowu, nie wiem, czy z Jarikiem nie było tak samo. Może było tak, że najpierw wszedł model, dopiero potem wyszła opis II wojny Armagedonu. Chyba nie. Obstałem pewnie, że był duży boks Orkowie kontra Gwardia. A nie, wtedy nie robili takich boksów. Tak, oczywiście, opanowanie. Zupełnie się z tą zgadzam. Wotanie aktualnie mają tylko i wyłącznie jeden kodeks. I tyle. Bardzo ważnego powiedziała. Właśnie zdradziła, kto jest... błyskawicy na pancerzach, Nightlordzi. Chwila przerwy. Znaczy, wy oglądajcie, a muszę na chwilę zejść. That in some of the narrative, but we've never kind of got inside her head in a way or kind of seen her motivations and things like that. So Jude's book here, Spear of Faith, lets us do that basically. We get to see like what makes this really important character in Warhammer 40,000 tick. And she's put her up against the Night Lords, who are basically like the most villainous villains Mikrofon. we've got in Warhammer, Profesjonalista. which is saying something, right? Zgadzam się z Iwanem. Dzień dobry, czy coś mnie minęło? Zobaczyłem, że nie. The worst of the worst Chaos Space Marines, they are like murderers and butchers and killers. Już nie jestem. A wy jesteście opóźnieni. Chyba w końcu ustaliśmy ile, tylko nie pamiętam ile. 2000 sekund aż. Nie słyszeliście mojego komentarza, że jestem ten.
profesjonalnym streamerem, że puszczam filmiki i wychodzę. A takie, że tylko to na Twitchu, na YouTubie nie wolno. No, więc co mówiłem? Zgadzam się, Wotani są tylko w kodeksie i nie kojarzę żadnych innych źródeł o nich. Ale możemy sobie to zobaczyć. Knightly, saintly sort of vibe to them. That's kind of their jam, right? Yeah, and also I know that Jude has written another sort of really iconic female character as well, Ursula Creed, and she talked a little bit about the differences. Leaks of Wotan. Yeah. Widzicie wszystkie moje zakładki. Dlaczego? It doesn't just become Nie wolno. every character in Warhammer 40,000 has the same motivations, Yeah. right? Because even though this is like a grim, dark future where everybody is effectively pushed into battle in some way, shape, or form, the way that manifests. I Warhammer Community. Dokładnie. Cool to be able to start exploring actually what is it that drives these really important characters to kind of take up the mantle and kind of go into battle, and how do they approach it differently? From the 41st millennium to the 31st millennium now, this is the art of Horus Heresy. To tylko tak. This thing is packed with over 200 Po prostu okładki w dużej rzeczywistości. Bardzo dziękuję. Tell us a little bit about the artbook. Yeah, so this is effectively a collection of O, z all of jakimś the takim covers śmiesznym of the coś. novels of Dokładnie. the Horus Heresy series, which there are. Czy też nie kupiłem kodeksu do Wotanów w żadnej edycji, ale wciąż. Ale chyba kupię do 9, bo potrzebuję. Dobra. Jakby oni sobie rozmawiają o artbooku. No jasne, oczywiście, jak najbardziej. Tylko ja nie. Ja chyba nie mam też dużo fizycznych książek, to inna sprawa. A nie wiem, czy będą to sprzedawać w PDF-ie. Jak? Ja kupuję rzeczy, to ja staram się jakby kupować jak najtaniej. Czyli kupuję jak najdrożej. Bo jak najdrożej to jest zniżką. Dlatego jak potrzebuję sztuk jeden, motorka do League Wotanów, to kupuję Battle Force League Wotanów, który zamiast wydawać 150 zł, wydam 600 zł, ale sam motor wydam tylko i wyłącznie 100. Bo plus minus takie duże boksy są 40% zniżki. And we've also got the very nice, just down here, the very nice Siege of Terror bookmark as well. Absolutely. If somehow the Siege of Terror isn't gripping enough so that you can read it in a single sitting. Nie da się. Znaczy, nie da się. Jakby słuchałem drugiej części oblężenia, drugiej części The End and the Death. Przeczytałem naraz, dlatego, że przez większość czasu byłem nieprzytomny. O, spoko, fajna. Szczerze, Iwanie, większość rzeczy już mam posprzedawana. Jak tak kupuję. O, kolejna książka. Hi, I'm Guy Haley and I'm here to introduce my new Trekkie Flint novel, The Ghosts of Barrack Minos. Guy Haley. Czy ja cię lubię? Brzmi mi się znajomo, ale nie pamiętam, czy cię lubię. O, chyba go lubię. Caradon Overlords. Nie ci krasnale, na których liczyłem. Dobra, to opowiadaj, a my A, to jest ten konkretny, dobra. The reason he's so poor is that although Trekkie Flint is a little bit of a ne'er-do-well, or likes to think he is, he's, as he often says, he's a rogue, not a villain. So he came out of his last adventure very, very down on his luck. But while he's there, he happens to encounter Evtor, who was one of his crew in the previous book and who went missing when he fell into the giant realm gate at the heart of the Shoals of Acromia and vanished. But he discovers that he's come back. Okej, dobra. Iwanie mnie obchodzą, bo są śmieszne. Jakby generalnie to są dokładnie najbardziej krasnoludy, jakie są. Co, Gaia Forpie, napisałeś? A, zrobiłem literówkę, tego nie znam. The Beast Arises. Mogą być lepsze. Down of Fire słabe. Horus Heresy. Deliverance Lost, nie lubię. Soulforge, nie lubię. Raven... A, czyli okej, papie. Ale Regara napisał. Dobra, więc
with a huge treasure trove of To jest bardzo dobra harvest książka, jakby co. gold. Znaczy, As soon as Drecky Flint nie finds czytałem, out about ponoć this, jedna z lepszych. he's on the case because he's got Luther no też jest money. spoko. He The mentions First at the World beginning jest w of miarę the book that spoko. they've been Last reduced Chancerów to pisał. flying packets, in an old sort of, Puff of Eldar, sense, bardzo też messages, fajna seria basically. książek. He's become a mailman, a glorified mailman in Ulgu, and he's a bit looked down upon as a provincial because he's not from the main sky point, he's from an outpost of Barak Mornar, and he's very, very depressed to find out that nobody knows who he is. So wherever he goes in the Sky Shoals, everybody knows who Drecky Flint is, but in Barak Mornar, it's Drecky who? So he's not particularly happy about Dobra. that. Drecky was part of an interesting collaboration between Black Library and the Age of Sigmar studio, where we're asked to come up with a character based on an archetype. So it was a really, really interesting process. And Drecky's a little spoko. bit different to writing somebody, say, like one of the Primarchs, because he doesn't have a lot of baggage. It's a bit more of a free-floating, freebooting, fancy, footloose and fancy-free kind of character. When I came to write Drecky for the new novel, I wanted to continue on the story that I'd created for him in the beginning. I very much had an idea for Drecky. A, dobra, which bo would be a zarzuciłem three-part pytanie i nikt mi story, odpowiedział, to delving jeszcze into to a wam odpowiem. particular Jakie szkoda. aspect of his life. We meet him after his No może, split nie his wiem, life wątpię. and where he's still at odds with his estranged father-in-law. Więc, And jeśli when chodzi o his own Gotreka i father was Felixa, missing. to wątek And jest all taki, że these Gotrek things tie przeżył into those sort of overarching End Times, ale Felix nie. I have I teraz complete Gotrek freedom próbuje with the- znaleźć with the jego duszę, elements of bo the jak story ktoś to ma create, duszę Felixa. his journey as a character. Chyba And Nagash that's very, very tak liberating, low-key to mu be in that sugerował, position. że on It was ma, really exciting tak to see haha, Drecky jakby mam turned duszę into swojego a przyjaciela, mixer, wal because się. then you get into that aspect again of Ale different Gotrek interpretations wierzy, of the że same idea. Felix został When I przykuty w saw jakiegoś him tam in a kasta slightly different i nawet nie wie, że jest weapon, I was Felixem. like, "Oh, that's I really próbuje go cool, he's odnaleźć. got harpoon Ale on wie, the że end of it." jakby nie wie, And gdzie at on that może point, być, I ale wie, że jak go hadn't, znajdzie, to będzie wiedział, że to jest on. finished writing the first book, so I I znowu wrote razem that będą harpoon into the przyjaciółmi. story. That's one of the things I love about To jest jego working główny with cel the życiowy show, is that the aktualnie. environments are so rich and there's so many brilliant creative people involved with all Granat the jest, settings. nie wiem, czy to jest jakby motyw, czy to jest tylko jedna scena, już przestał to robić, ale jak widzisz tam castów, to pierwsze co mówi do nich, to mówi Felix, Felix, czy jest Felixem? Bo oczywiście wierzę, że jakby Sigmar skoro wrócił, to oczywiście wziął, uratował Felixa i go przekuł w sam cast. The Ghosts of Barak Minos revealed by Guy Haley there. This is the second full-length novel from the adventures of Drecky Flint. The previous novel was Archonauts Oath. Eddie, what do we know about the Ghosts of Barak Minos? So, as you say, this is a Drecky Flint novel from Guy Haley. Guy Haley has been writing. No umarł w for a teorii, very tylko long może time, jakoś wrócił. And has some great work under his belt, and is particularly familiar with kind of Duardin and their kind Jak of dwarven ancestor archetype. po wywiadach, które zrobiłem z innymi twórcami, jeśli chodzi o Age of Sigmar, hejt na hejt na Age of Sigmar jest moim zdaniem już nieaktualny. Zrobili upsi i pokazali wszystkie książki. Ten, przed streamem. Nie wszystkie, jedynie pokazali. I modelu nie pokazali. Ja Stormcastów nie lubię. Znaczy, mój stosunek do Stormcastów jest trochę podobny jak do Kriegu. Czyli są fajnym narzędziem, ale jako bohaterowie tak niekoniecznie. Z drugiej strony, no Space Marinesi trochę funkcjonują jak oni, więc nie powinienem narzekać. How they work and where they come from, and their origin story is quite compelling. But actually, we haven't spent a huge amount of time with any of the individual characters. So Drecky Flint allows us that kind of lens to kind of explore this faction, but they're also a really good lens to go, actually, let's just explore the mortal realms generally, because they are naturally kind of pioneers and ambitious and adventurous, and they do kind of sail these skyships off into kind of unknown territory. So they're a really good mechanism to both create a really good story, but also just to kind of explore this really cool, compelling world that the Mortal Realms is. So let's take a look at some 40k novels now. Eddie, what have we got here? So we've got two 40,000 novels on their way. We have Lazarus. O, Lazarus w końcu dostaje książkę, jej. Emperor's Children have a novel on their way too. So O, spoko. Lazarus Enmity's Edge is a story about the captain of the 5th Company. We are familiar with this character already. He has a miniature for Warhammer 40,000, which you can pick up now and put into your Dark Angel army. And this story sees him
Ja wierzę w to, co Mikołaj mówi odnośnie Lazarusa, że Lazarus to jest największe upsi. Iwanie, Lazarus był wspomniany, właśnie Lazarus, gdy wychodził z Psychic Awakening. W Psychic Awakening był plus minus opisany. On dobrze wychodził. Tak, znaczy tak, jakby pojawił się, jest masterem, jakby backgroundu nie ma, ale w tej książce jakby w Psychic Awakening przynajmniej coś robił. Ja jestem jednak fanem teorii Mikołaja odnośnie Lazarusa, że Lazarus to miał być generic primaris master, a tylko jakby nie możemy kolejnego generic po prostu kaptyna wystawić. Musimy dać mu jakiś background, musimy dać mu jakiś lore. Dobra, nazywa się Lazarus, jest masterem 5. kompanii. Na siłości on nawet ma trochę charakteru, bo on chyba coś z psionikami ma. Dokładnie. Nie lieutenant, master. On jest masterem. Ale to w sumie jakby mem jest bardziej, że oczywiście, że lieutenant. Nie, właśnie, opanowany, to powinien wiedzieć. It's great because you go, well, how far will he go this time? Where will hope lead him to? What terrible things will it make him do? And how will he somehow rationalize what he is doing? Czy on napisał John French? O nie, jeśli on napisał o Lazarusie. Nie, Ahrimana pisze. Oj, Ahriman. Oj, Mans. And it starts where you might not expect it to. With Ahriman. Trochę takny może, ale uważam, że nie powinni mieć. Uważam, że Age of Sigmar trochę dojrzał. Ahriman Undying. Him having apparently also lost in this battle against a Necron Pharaon. O. Really, it's a mystery story. O, fajna okładka też przy okazji. How on earth this happened, and then what he can do to unravel that and hopefully save his legion from this new doom that is trying to destroy them from within, and trying to defeat this incredibly intelligent ancient Necron called Setek. Ahriman's plan to save To tak, to się zgadza, opanowane. Poprzedni master 5. kompanii był lepszy. I dalej nie pamiętam, jak się nazywa. Powinienem wiedzieć, on ma fajne imię. The Necrons have chronometron technology that allows them to, on a limited basis, rewind. O nie, będą podróże w czasie? No dobrze. He is searching for a larger one of these devices. He apparently has failed at the beginning of this book. But as becomes clear throughout the book. Tak, chyba Baltazar. Tak, i on był w wystawie właśnie Mrocznej Zemsty. I w teorii był generic. Też był generic masterem. Lies the answer to how he might be able to get out of this problem. This book was incredibly fun to write. I love writing things that have mind bending, time switching. Właśnie odnoszę wrażenie, że niektóre stare zestawy ale może to tylko na podstawie Dark Vengeance mi się wydaje. A, spoko. O, będą Harlekiny. O, to muszę przeczytać książkę. Stare modele to w Mrocznej Zemście i w pierwszym starterze do Age of Sigmar jest bardzo widoczne. W teorii te modele, które są w starterze do Age of Sigmar, to są imienne postacie. Jak na przykład ten gość z czaszką zamiast hełmu, to potem teraz jest na smoku. Ten gość na Stark Drake'ów z tego startera też jest imienny gość. Ten Lord Chaosu z piesełem to jest imienny Lord Chaosu. Ale przy okazji w każdym zestawie to jest generic. Z czym co ja gadam, teraz Lewiatan ma tak samo. Ten mistrz, który jest w Lewiatanie, kapitan, jest w teorii imiennym kapitanem, ale nie kapitanem pierwszej kompanii, to jest istotne. Agamenon wciąż żyje. Ahriman, przepraszam. Jeśli dobrze zrozumiałem go, to co mówił, to już wiem, jaki jest twist tej książki. Ahriman przegrał jakąś walkę, Ahriman szukał urządzenia cofającego się w czasie, Ahriman znajdzie urządzenie cofające się w czasie, żeby wszystko było ok, musi cofnąć w czasie i sam się zabić, żeby przegrał walkę. Już. Zgadłem. Dokładnie, zgadłem.
incredibly arrogant individuals. Spoiler, Ahriman jest podczas oblężenia Terry już I think niebieski. the best thing about Ahriman is that he keeps on lying to himself. That's the most intriguing. Przepraszam, na thing końcu about oblężenia Terry, nie w trakcie. He keeps on telling this lie. I jest That he przeźroczysty. can make it right. That there is hope for him, for the Thousand Sons. That there is this way back from all Czy ja mogę of cokolwiek the zrobić? misfortunes that have been piled on them. And that's what makes him intriguing. Because that Powiedzieć hope mi never runs out. nie. O, wiem, So co it jeszcze mogę leads him zrobić. down these increasingly desperate Zobaczymy, czy teraz się będzie włączać. attempts to undo the past, to make the future right. Chcę zablokować, żeby się nie psuł, nie zrobił Because he is Ahriman, some ulewacz of his ekranu, are jak się nazywa. incredibly extreme. His first attempt was the rubric. The second attempt was to recast the rubric. This attempt is to rewrite time. They're not small things. So Nie, coming back to his wiemy, że mu book, nie you wyjdzie. go, well, how far will he To go jest with istotne. Where teorii will Ahriman hope wie, lead jak him to? naprawić What rubryk, terrible things will it tylko make him przez do? to, że And Games how will Workshop he porzuciło ten somehow wątek, rationalize what he is doing, to, że tego nie wróci. to Gdyż himself, Wrain potrafi apart odwrócić from rubryk. also the rest of his legion. Tylko ponieważ Inari są już nierozwijani, to nie jest to kontynuowane. Ahriman Undying revealed by John French there. Undying is the 5th installment of the Ahriman series, all written by John, and by the sounds of things, some absolutely mind-bending sort of time. Z drugiej strony ten wątek z Inari się pojawia w Gathering Storm, więc może skoro pan French Some proper shenanigans going on in this book. jakby on prowadzi Ahrimana już przez te 5 książek, no to dajmy mu prowadzić do końca. Iwanie, jakby kim jest Games Workshop? Games Workshop jest korporacją. Znaczy, na bazie czego działa korporacja? Na bazie pieniędzy. Co się nie sprzedało? Czemu nie ma książek o kosmitach? Czemu nie ma mnogich regimentów gwardii? And in this one, he's up against the Necrons, which obviously have their own kind of mastery of the physical realm and time and space. So you have this interesting kind of playoff between Ahriman is the kind of the herald and the architect of Nie, jeszcze deceit, pojawiają się, master of bo są o orkach, jakby się sprzedają. but the Necrons have got utter mastery of the physical space. So you've got O Tau, o Shadow Sun, niedawno wyszła, a trochę związane z modelem. Więc nie wiem, czy to powinniśmy liczyć. Nie, zdarzają się, ale jakby dominuje Imperium, bo Imperium się sprzedaje. Dominują Spacemansi, bo Spacemansi się sprzedają. Jest dużo gwardii, książek o gwardii, bo się gwardia sprzedaje. No niestety na tym nie zarabiają. To jest, myślę, że to jest błąd. No bo czy istnieje jakaś firma, korporacja, jakby marka, która idzie mocno w pornografię? Nie, znaczy właśnie nie. Chodzi mi o to, że masz Gwiezdne Wojny, masz oficjalne filmy pornograficzne z Gwiezdnych Wojen. Bardzo fajna książka. This book came out a few years ago and has been an absolutely huge hit with Warhammer 40,000 fans, particularly fans of Czemu nie Necrons. wydają stare książki teraz w ładniejszych okładkach? Po co? I gdzie jest nowy model Trazyna? Słyszałem przecieki, że dużo postaci zniknęło z kodeksu. Postaci, które miały do tej pory żywiczne modele. To jest Oberon, to jest tam Arak the Traveler, nie pamiętam jak się dokładnie nazywa. Dużo modeli, które miało żywiczne modele, wyszło z kodeksu, ale Trazyn został. Więc co sugeruje rychłe pojawienie się plastikowego modelu Trazena. Trazana. A to oczywiście zobaczymy. Try to trick each other basically over the course of several millennia, and it's all based around this one planet which kind of sees the Necrons go up against almost everything that Warhammer 40,000 has to throw at them. So you've got humans and Eldar and orcs and To native jest life forms jakby and co, all sorts niskopoziomowy of kanon. over the A to jest taki bardzo... of Aha, millennia, niskopoziomowy kanon. and it all kind of To jest tak comes samo jak together at the end, as these two kind of O, fajne. square off against each other. It's really fun. To jest takie bardzo low-key kanon jak romans zabójcy z tam, prorokinią It's a Eldarów. really lovely book as well. Like if you've got a Necron army on your shelf, it would look very nice alongside it, or on a bookshelf. You can put it on any shelf, really. It would Any look kind good of on any shelf. shelf. Yeah. Okay, Wiesz co mogli zrobić? To mogli zrobić, że jedna półka jest w kolorach
tamtego rodu, a druga jest w kolorze Trazena. To co? Mark Collins, nie znam cię. Horus Heresy, myślałem, że to się już skończyło. He currently stands as the Lord Commander Primus. He commands a third of the Legion by the point of this novel and has slowly built his way back up. Eidolon. I oficjalny art Eidolona. Brought back by his Primarch, and in the aftermath of that, he sought to consolidate his hold on the Legion and to define himself among a growing coterie of monsters. So in the Auric Hammer, we find Eidolon. He is leading the third millennial of the Emperor's Children, and they are headed to Terra in the wake of Fulgrim and after the Bleak Council on Ulanor. After that, he finds himself becalmed in the warp, haunted by the ghosts of his past and the demons that are assailing him. And he finds himself drawn into the orbit of a world where he actually rose to become Lord Commander. And it's there that he has to face down the choices that are going to define him going forward and leading to Terra. Eidolon is torn between two different worlds. He's died and he's been brought back. He is the soul severed, and that sort of weighs heavily on him throughout the novel. He struggles with his legacy and with his past. He struggles with the decisions that he's made, and ultimately it's about the choices that he's made and the choices that he will continue to make. He's a character with a lot of history, and it's going all the way back to Horus Rising. Jakby co, on nie został do końca przywrócony do życia. On nie umarł. Po prostu po tym, jak Fulgrim odciął mu głowę, to ta głowa szybko trafiła do słoika, która go zachowała. Ale oczywiście tutaj nie mogę wytykać błędów autorowi, który o nim pisze, ale to jest bardziej moja opinia, że nie umarł. And what his defining character traits are, and they are ultimately his arrogance, his ambition, the drive to always, in his own way, embody perfection and to chase after that. And with what's happened to him, it's a harder struggle because he considers himself to be flawed, ruined, and it's sort of fighting against that perception of himself. Writing Eidolon, especially in the Horus Heresy, was definitely a challenge, but it was one that I enjoyed and one that I rose to. I feel that Eidolona jakoś nie znajduje interesującą postacią. Nie wybił się wśród postaci Fulgrima. Już wolałbym tego, Fabiusza herezyjnego. Zwłaszcza, że w którejś tej książce Fabiusza on narzeka na to, że jak był młody, to był głupi. I felt as though there was a rich theme to be mined there. It's a journey literally and figuratively, and so it was interesting to carry him forward and to see him finding his motivation, finding his power, and what sets him up for the final confrontation, essentially. Finding that narrative journey, that sort of thread that we can carry through, and miring it in something that's full of drama, that was definitely one of the more interesting parts of writing this novel. We eventually conceived of Eidolon confronting an element from his past. In this case, we chose a battleground where he'd been lauded by Fulgrim and raised up to Lord Commander. So to do that, it involved sort of crafting a microcosm of the larger story, taking an organic piece of setting, and then bringing in other characters. There's a number of characters in this novel that almost mirror the aspects of Eidolon's personality. We have one that is still the warrior questing for martial perfection. We have another one who's falling into outright hedonism. And then you have an example of the cacophony. And I feel as though those characters in that setting, they work together to sort of inform Eidolon's own journey and to serve as foils for his motivations. The central conflict, I would say, isn't what you expect, and he sort of faces down someone that perhaps wouldn't have been. Panie Kamieniu, myślę, że znaczy oni wyjdą jako osobna armia, tylko oczywiście za 2 lata. No dlaczego? Nightlordsi ładnie wyglądają. Myślę, że Nightlordsi bardziej sługują na banę do Kiltima. Przez to, że jakby wszyscy wiedzą, o, dzieci Imperatora będą jako osobna armia, a Nightlordsi nigdy nie będą. Ale tak, Noise Marinesi, którzy są funkcjonującą jednostką, zasługują na cokolwiek, moim zdaniem. Tak przynajmniej takie zapchaj dziura. A w teorii mógłby wyjść ten, już teraz plastikowi Noise Marinesi, a cała armia później. Może Nightlordsi będą walczyć z Noise Marinesami. To byłoby ciekawe, chaos kontra chaos. Early on in the Horus Heresy, and then been stitched back together, remade partly through warpcraft
and partly through the kind of flesh knowledge of the Emperor's children. And he's now struggling with this Warcraft? A, może Fulgrim. identity Dla mnie jeszcze pomógł. previously he was this kind of glowing, glorious, golden paragon of the most perfect legion, and now he's this slightly horrendous monster kind of stitched back together, trying to find his place in an increasingly dark and grim galaxy. And what's cool about this book is that we haven't spent a huge amount of time with the Emperor's children since very early on in the Horus Heresy, so we get to see a little bit of their perspective at the closing days of the Horus Heresy. Nice, and must be really nice for Mark as well to be able to sort of like mine all of that information that he's got from kind of previous like Horus Heresy books, and sort of this feels like very much what he was saying was like Średnio. it's a little bit of time in between sort of like a couple of the stories that we've already kind of seen. And yeah, so I mean the Horus Heresy is huge, right? Yeah. So it takes place over the Warhammer course of a Crime decade. pokazali w końcu. Like every Nowego. galaxy and every planet in the galaxy is part of the Horus Heresy. Every legion has multiple characters. So even though we know the kind of main arc of the Horus Heresy, there's all these kind of, well, how does this character get over here, and what happens here, and what was the fate of this character, sort of thing. So there's still O, to loads też of, byłyby fajne of jednostki. things to kind of mine. Wariant genokultu. And these kind of O, character books are letting us mają króci wyjść. okay, well, we Gdyby to know byli króci he started here genokrady. and he ended here, but how did the journey go? How did you get from those places? And this is another good example of how we explore that. so, time for another reveal now. This is the Hollow King Special Edition by John French. Eddie, what do we know about the Hollow King? So The Hollow King is a novel about a soul-blight Gravelord's vampire. It's come out before, a very popular book. It did sell out quite quickly, so it's now getting a glorious new special edition, which is a really beautiful book. You can see it's kind of got lovely gold trim, and it's even got little bats down the side there, which is pretty cool on the edge of the paper. So the Hollow King is an interesting character because he is a soul-blight Gravelord, which means he is a vampire. He feasts on the blood of mortals, but he tries to do it in a slightly more responsible way, I suppose. He is a character that's on a quest for vengeance, basically. So his bloodline, his family was wiped out by a chaos force during the Age of Chaos, and he is now on an immortal quest to try to track down the chaos cult that did that to his family and slay them, on the way trying to do as much good as he can in a very grim and dark sort of setting, still with all the kind of politics that the Soulblight Gravelords bring along with them. Nice. Well, speaking of Soulblight Gravelords, another reveal? Let's do it. Hello, I'm John French, and I'm here to introduce my new book, The Dead Kingdom. Czy to gule? The Dead Kingdom is about Kado Zachia. Cato Ezekar having been given a task by Neferata to go and solve a problem in the kingdom of Calyx. In the kingdom of Calyx, the followers of Neferata are in conflict with the followers of Manfred von Carstein for who dominates this kingdom and the blood-feeding rites inside it. The real problem also is that Cato has been told that he is not allowed to start a war. But every likelihood is that there is only one way out of this, and that is war. So somehow he has to honour his obligation to his queen, not start a war, and stop the followers of Manfred von Carstein taking the kingdom of Calyx. How on earth is he going to get out of this? There's absolutely no way that a war isn't going to come out of this. The question really is what shape that's going to be. Cato is a soul-blight vampire. He was a king back in the Age of Myth who lost his kingdom as chaos rose up and took it from him and turned it to ashes. Czy wiem, coś jeszcze Ever pokażę since then, he has w been międzyczasie? on this quest initially for Nie, vengeance już to against the forces of pokazali chaos, wszystkie, które and then later zdradzili wcześniej. to hunt down the person responsible for his kingdom burning. He is a conflicted character because on one side he is a vampire. He is brutal, monstrous. But on the other side he has a code that he lives No może by. czego odnosi się tych komentarzy? Czy He mi się nie czytają wszystkie believes komentarze? in nobility and that there is the possibility of redemption for him and for those that follow him. It's an almost impossible mission for him to square those two things because he's also forced back into the company of other soul-blight vampires. He's actually viewed as something of a figure of fear inside the other soul-blight vampires. So he has that reputation following him as well. How he doesn't get sucked back into Nie, dobra, wszystko jest that okej po tej version of stronie. himself is incredibly challenging. And all the other characters in it do their best to pull him back in to that old way.
One of the most enjoyable things about writing about Kado is slowly unpeeling Kto his napisał backstory wcześniejszą? and where he came from, why he is, what he did in the past. You Hollow meet King. him in the Hollow A. King. You learn what he's like and what he's doing now. A, dobra. This book shows Taki Overwatch. more Za dużo, about za dużo, za dużo the path 40. that he walked between the death of his kingdom Co ja chciałem? and where he is now. So that's part of the fun is showing more and more layers of that. All the characters I write, whether it's Kado or Ahriman, I really actually do start fundamentally the same way, which is to ask questions about what they want. What is the Zresztą lie to that był they're John telling French, tak, themselves też is John what I French, always dobra. start with because A that's, próbuję, gdy jeden I autor think, pisze what to, że jedną makes postać, dobrze. Warhammer characters Do postaci oczywiście. really, really compelling is Nie zmieniali that się nagle most of them, at the osobowość. heart of them, they have an element of self-deception, a flaw that will see them either disappointed in the world or undone by the world. Seeing Kado become a miniature was just amazing. I've painted him 3 times myself already. It's just great. The Dead Kingdom revealed by John French there. This is the sequel to The Hollow King featuring Kado Ezekiel. Eddie, what do we know about this novel? So the Dead Kingdom continues the story of Kado into the realm of death. And there's a bunch of stuff in there that kind of ties into the bigger narrative of Warhammer Age of Sigmar. So it kind of dives more into the politics of the Soulblight Gravelords and the kind of rivalries you've got there. So Kado finds himself still on his quest to track down the Chaos Cult that slew his family all those years before. And he finds himself in Lethis, which is in the realm of death. Which is also a place that we've gone to and we've seen in some of the main narrative of Warhammer Nie. Sigmar through the campaigns. Moje miasta Sigmara But są he's z Lethis. also been called to a quest by his queen, Neferata, the Blood Queen, one of the original vampires of Warhammer, and she is currently embattled against Manfred von Karstein, who's one of the other main kind of original vampires, one of the other Mortarks. So there's this kind of almost a civil war in the realm of death between these rival vampire factions, always kind of Tak to się dzieje, jak jockeying Nagash umiera. under the kind of grand overview of Nagash, the Lord Necromancer. And he's quite happy for the Soulblights to kind of fight amongst themselves and for the naturally superior one to triumph. So Kado has to kind of balance his desire for vengeance and also to protect the mortals within the mortal realms against his duty to the Blood Queen herself. And Oboje są? definitely someone you don't want to get on the wrong side of. Nice. And also as well another character. Tak, i Neferata i Manfred. Is a miniature as well. Yeah, Really so I mean, all classic 3 of character. those big characters in Yeah. this book, I've got miniatures. So Kado came out a couple of years ago in plastic. Manfred and Neferata are the kind of big, impressive centerpiece Mortark characters. So if you're a fan of the Soulblight Gravelords and particularly their kind of lore that stretches their way all the way back to the origins of Warhammer in the world that was, this is a really good novel that kind of continues that story. Great. Well, the pile is gone. The pile is gone. I think that is all we've got time for, folks. Just wanted to say a big thank you for joining us today. Big thank you to Eddie. Pleasure to be Big here. thank you Nic to chyba Matt, niezwykłego, Chris, nic and zaskakującego i Andrew nic for making jakiegoś it all takiego. happen. We will see you Chyba orkowa on the była next one. potencjalnie jest ciekawsza. No i pani siostry bitwy. Mortuś, może. No, więc na razie się żegnam, drodzy Państwo, zebrani przed monitorami i telefonami. Możliwe, że o 20:00 w jakiejś formie powrócę